Po opuszczeniu Gujany Francuskiej przeprawiam się przez graniczną rzekę i docieram do kolejnego, mało znanego kraju Ameryki Południowej, Surinamu. Już mnie chcieli przerobić. Choć leży na tym samym wybrzeżu, jego historia potoczyła się zupełnie inaczej. Przez wieki wpływy pozostawili tutaj Holendrzy, a ślady kolonialnej przeszłości są widoczne niemal na każdym kroku. And this is like full building from the wood, yeah? Yes, completely wood. W tym odcinku odwiedzimy Paramaribo, stolicę wpisaną na listę UNESCO i poznamy niezwykłą mieszankę kultur, religii oraz narodowości, która tworzy współczesny Surinam. Jeszcze zobaczyć, jest synagoga żydowska i od razu meczet. Quite unique I in never our see region. before in my life. Oh yeah, it's quite unique in our region. Zagłębimy się również w historię tego regionu, aby lepiej zrozumieć, jak powstało jedno z najbardziej różnorodnych społeczeństw na świecie. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK 10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów ODKRYJ AUTO działająca na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK 10 dostaniecie 10% zniżki. Siemanko, witam Was serdecznie z Łodzi. Właśnie po drugiej stronie za mną możecie zobaczyć Surinam. Właśnie dopływam do kraju numer 158 na 193, który odwiedzę podczas podróży wojownika i Was serdecznie zapraszam na tą przygodę ze mną. Postaram Wam się pokazać wiele ciekawych rzeczy z tego kraju, także zaczynamy. Już mnie chcieli przerobić. No i jestem w samym centrum Paramaribo, czyli stolicy Surinamu. Idę właśnie do mojego hotelu. W ogóle miałem przefarta. Pytałem pana celnika, jak tu znaleźć busa, żeby się dostać do stolicy. Mówi, no ostatnio jechał o 14, nie da rady. Ale kurde, była 15:30. Ale mówi, wyjdź przed wejście, znajdziesz pewnie jakąś taksówkę, która tam jedzie. Co myślałem, że taksówka to pewnie kupę kasy będzie kosztowała. No i podjechał takim fajnym samochodem ziomuś jakiś i się pyta, czy chce jechać do stolicy. Ja mówię, że tak. Ja ile? 30 euro. Ja mówię, kurde, mam 20 tylko. Mówi 25, ja mówię, serio, mam tylko 20. Bo liczyłem, że będę jechał autobusem i nie miałem więcej wypłaconych, bo nie potrzebowałem. No i się zlitował, mnie wziął za 20. Ale widać różnicę tutaj w porządku w ludziach i tak dalej. Wykrętów tu chodzi tylu, że szok. Brudno też jest. No taki niefajny klimat. Powiem Wam, że jak poobserwowałem tu trochę ludzi, co tu się dzieje, to jest taka patola. Słyszałem o tym, że tu będzie patola, no i nic się nie zmieniło. Jak z tym hobby. Nowe koszuleczki zrobił w nowych kolorach, jest tego więcej u nich na sklepie. Dodatkowo możecie tam kupić książkę z wysyłką za granicę, do Polski. Nie ma żadnego problemu, gdzie chcecie. A jak ktoś jest zainteresowany kupnem e-booka, bo jest już też e-book, no to znajdziecie go na naszej stronie notolecę.com, tam gdzie e-book o Tajlandii, tam też jest ten. No a ja wieczór kończę na siłowni. Trzeba potrenować. Mam hotel siłownia, także 4 dni tu zostaję, 4 dni będę trenował. Siema, pozdrawiam serdecznie. Ja dzisiaj 3 rano, pierwsza pobudka, oczywiście jetlag, druga już o 5:30, już wtedy wstałem. Później trening, śniadanko i ruszam właśnie do ambasady Gujany. Dokumenty wszystkie załatwione. Muszę dostać wizę. Wow. Meneli tu jest tyle, że to jest szok po prostu. Wybił mnie z rytmu. Bo w niedzielę chcę lecieć do Gujany. Idę nam do dżungli, także muszę tam w niedzielę się dostać. 4 dni tutaj, myślę, że wystarczy. Kurwa, co tu się dzieje? Menel na melon. Na menelu. Nie no, straszna tu jest patola, nie spodziewałem się. Polo mi mówił, że tu jest słabiutko i się nie mylił. Miał rację, myślałem, że trochę przesadza, ale jednak nie. Patrzcie, jakieś dzwony, jest tutaj jakby policja. Ciekawe, czy do dodawania jakiegoś
sygnału kiedyś było, że coś się dzieje. Co mnie zaskoczyło, że to jest kraj, w którym się mówi po holendersku. Chyba kolonia holenderska, mówi się po holendersku. No i powrót do hotelu. Zapomniałem, że w ambasadzie trzeba mieć długie spodnie. Całkowicie mi to z głowy wypadło i muszę się iść przebrać. Dobra, z ambasadą prawdopodobnie się uda. Ja nie mówię tak, dzisiaj aplikujesz, za 7 dni wracasz po wizę. Jak za 7? Ja nie mogę tu tyle zostać. Co ja bym tu robił 7 dni? Oni mówią, no na niedzielę się nie uda. Ja mówię, panie, ja zapłacę więcej, tylko proszę załatwcie mi na dzisiaj. Oni mówią, nie, u nas nie ma takiej opcji, żeby zapłacić więcej, ale wiadomo, pouśmiechałem się, poopowiadałem, powiedziałem, że bardzo potrzebuję i że muszę tam wrócić, znaczy muszę tu wrócić dzisiaj, żeby odebrać wizę, bo muszę polecieć w niedzielę. I powiedzieli, dobra, wróć o 12:30, także idę teraz do pani, która robi city toury, czyli wycieczki po mieście i idę na wycieczkę. Fajnie, bo i tak planowałem zrobić właśnie dzisiaj miasto, zobaczyć, a tak to ona opowie coś ciekawego. Ona albo on, bo w sumie nie wiem, czy to będzie pani, czy pan. Okej, jestem na miejscu. O, tu możecie zobaczyć, jak flaga Surinamu wygląda. No i tak, przyszedłem na Free City Walk, który nie będzie dla mnie free ze względu na to, że nikt się nie zapisał na dzisiaj, a ja mogę tylko dzisiaj. And we're here right now. We're standing right next to the Van Sommelsdijk's Creek and right in front of Wakapasi. Wakapasi is now, these days, it's more of a hotspot for people to come hang out, especially at night. And it also have a lot of tents that display a part of Surinam's art and a little bit of its culture. And before we continue with the whole tour, I'd have to say it's important to start by telling you where the name Paramaribo comes from. The name Paramaribo is the name of our city, the capital of Suriname, and it basically aged back till in the time of the indigenous people. This whole area, and of course further, was let's just say a village of the indigenous people of Suriname. Those are the Amerindians. And the name was given to the whole village, the city, from the chief. It was named after the chief, who was Paramoro. His name was Paramoro, of course. And as we go further, you'll see there's like we have the waterfront area where a lot of people also hang out. That's also back in the days that was a very important, let's just say a harbor, and that's what they used to call the Rebo in their language. And so they basically call the whole village Paramoro Rebo, and because of course colonization and because of the language not being written back then, as the years passed by through colonization, there's been a complete, let's just say, misinterpretation of what the name is or how it's supposed to be pronounced. And it changed from Paramoro Rebo to Paramaribo. Okay. So that's where the name Paramaribo comes from. And I've mentioned that we are standing here right beside the Van Sommelsdijk's Creek. Van Sommelsdijk's Creek got its name from our first governor. His name was Mr. Van Sommelsdijk. And this was one of the most important creeks in the city because it connects multiple other waterways in the city to the Suriname River. Okay. And as we know, back then there were no cars or let's just say planes or everything was done by ship, boats, and this was the main waterway connecting every other part of the city to the Suriname River. Here's like mix of many culture, yeah? Yeah. What's the main culture? Because I see like the Chinese people, Hindu people, Yeah. like some African people, like It's been said that the most amount of, let's just say, the ethnic group with the most amount of people here in Suriname
are the Indians, the Hindus. Yeah. Okay, because this everything happened like when they finish like time of the slave, yeah. Yeah. And after they need some people for the work. Exactly. Yeah? After slavery was abolished in 1863, 10 years after, they brought contractors. And the first contractors were the Indians from India, and that was in 1873. Okay. Yeah, and of course, as we walk down this side, we'll also see another monument that is dedicated to those first immigrants that came as contractors. Okay. Yeah. What do you think? The Suriname is safe for tourists? I myself have only been living here for 11 years. Yeah. I was born here, but I didn't grow up here. And for me, it's been a safer place than where I grew up in. Okay. Yeah. That's So good. I can just confirm that it is safe, and I think she can also confirm that Yes. because she's here all alone, and she's done a lot alone in the city, and of course she's still standing here with us. So Okay. I can say it's quite safe, and it's tourist friendly. Yeah. Okay, let's start. Yes. Baba and my square, as we call it, as you can see, on the 5th of June, 1873, they were the first Indians that came here as contractors. Baba and Mai. Baba literally translates to father, and They Mai, don't really look like Indian. well, it's a sculpture, so I'm sure that can happen. But Mai also translates to mother, and this was built here, of course, as appreciation and let's just say to show that they were the first. And besides this, there are a lot of other monuments that dedicates a lot to the Indian immigration. And of course, along the way, we'll be skipping those, of course. 'cause You know the same how many million Indians or 1,100? That's a good question, but there's No. a list right there At the- of the okay, we boats can that check. came, Uh-huh. the ships that came with Indian from. It started in 1873, but it ended in 1916. Okay, but it was like many ship coming here or just couple or Many ships. many? Like, Yes. On this board, there are all of the years and the timelines. Oh, here. Yes, of course. They came on the Lala Rook. That was the first one. And these are all of the ships that came. The years, the dates. Okay, like 64 ship, yeah? Yeah, 64. This monument is called the Mama Stranan Monument. Literally translates to Mother Surinam. There's no name written because it speaks for itself, of course. It's a monument of a mother with 5 children, symbolizing Suriname and the 5 different ethnic groups. The group, okay. Yeah, and it shows, of course, how unified we live as a country. Okay, this is the flag of Suriname, and Yeah. this flag is like from the city flag, like from Paramaribo. That's the flag of Suriname, but that's our what do we call it? Coat of arms. Okay. Our coat of arms. Yes. How looks the life here? Was it live? Is it good or it's like Well, difficult now? I would. What do you think? I would say we're going this way. The people are happy here? Well, I am happier. You're happy, okay. Yeah, it's quite free-spirited. In comparison to where I grew up, Okay. people are a lot more But it's- brutally honest, I guess. okay, but like everybody have like some job, they have money for the living, or is a problem with the job here as well, with some work? There's slightly a problem with the job part. Some people have access to it, but let's just say when you study, sometimes we study so hard, Okay. but then even after getting the diploma or having the degree, there's still a lot of people that are fighting to find the job. Okay. Yeah. But with the like, if we have like minimum salary, it's possible to survive, or it's very hard. With a lot of effort, Okay. it's possible to survive. Yeah. Okay. But how much you need to have like every month, like maybe in the dollar? How much you need to have for the Dollars? life here? Yeah. Wait, I need to like. Hoeveel is like a month? $500 you need. Yeah. Okay, for the bills, for food, for everything. Yeah.
Yeah, but that's as I've mentioned, with a lot of effort. Okay. Yeah, you need to like really put things in its place. Like, okay, I'm gonna put this for that. Put it. Yeah. How much is minimum salary here? Minimum salary is around, let's just say for an hour, they pay like the minimum is around 60 SRDs an hour. The minimum. 60 is like Not completely 60, but I just like around $1.50, yeah, something like that. something like that. Something Yeah, like that. Okay. per hour. Okay. And most people just work 8 hours. A monument we got in 2013 to show appreciation to the soldiers that were brought from the Netherlands to fight after, I think, World War II. And that was in 1945. And they were here to protect the country between that time and our emancipation, our independence. Independence was on the 25th of November 1975. Tak, tutaj możecie zobaczyć 25 listopada 75. Yes. So this was put here to show appreciation for the men that fought, and of course, coming here to a tropical country where they're not used to. A lot of them didn't survive because of the tropical sick, and of course. Okay, because many countries I see like every country have like independence, but before when it was the colonization here, how big influence still have a Netherlands here? Never. Well, I'd say in comparison to a lot of Caribbean countries, Suriname is slightly still more dependent on the Netherlands. Oh, yeah. Yeah, Okay. because there's a lot of let's just say partnerships and a lot of. Yeah, I influence. understand this because in Africa, it's many countries like they have independence, but still they depend about some European exactly. country. Yeah. Yeah. So the dependency is still there. It's Okay. still there slightly. Yeah. Okay. Yeah. Okay. The fort ages back to 1644. Before it was built in complete stones, it was built by the French in complete wood, of course. But the French didn't stay long because the English people later, let's just say, colonized the country and took over, and they built it in stone. And that was in 1650, which was 6 years after the French was here, and that was under what's his name, Francis Willoughby, and he's quite known within the Caribbean, of course, especially the Caribbean countries that were colonized and were still speak English, yes. of course, because he's from England. Because how many languages speaking here? For sure, Dutch. Yeah. Yeah, we have the English? main languages are Dutch, English, and then the country's language, Stranang. Strana. Yeah, Sranan Tongo, we call it. Normally it's supposed to be Srana, but a lot of people say Sranan Tongo. But I hear the one tribe here have the same like own language. Yeah, there's This a is lot like of mix tribes. of Yeah, a everything. mix. Are you talking about the Saramakans? Saramara, yeah. Yeah, they have a mixture of like Portuguese in their language, of course, and those are all created especially in the slavery time. Yes. And, because it's quite a nice language. I like it. Oh, yeah, it's I nice. do understand some of it actually. Oh, really? Yeah, Wow. it's quite fun. Yeah. So of course, after the English people had taken it over by Francis Willoughby, he had built it in stones. That was in 1650, and it has 3 bastions. There's one here, there, and there's one at the back there. And I spoke about the guys that died on the 8th of December. They were brought here and killed. And he named the fort Fort Willoughby completely, and he changed the name of the whole country to Willoughby Land. Yes. Really? But it didn't take that much. It didn't stay or it didn't stuck. Because the Nederlanders they came after and they named the fort Fort Zeelandia because they were from Zeeland, which is a province in the Netherlands, and they named it Fort Zeelandia. They also tried changing the name of the the city to New Middelburg, but of course that didn't stick also. But that's quite. Who is she? She was Queen Wilhelmina. Queen of Netherlands, yeah. Of the Netherlands, of course. The Surinamese, let's just say, they came together and they built a statue of her for her 25th year as queen. And of course, we were still a colony of the Netherlands back then. So of course, it's a way of showing appreciation to her. But before we put her here, she was on the Independence Square, where the flags are. And that before it became our Independence Square, it was called
Oranje Plein, orange square. Orange square, Because the color of Netherlands, yeah, it's orange. Yeah, they love orange. Yeah, they color. love orange. So yeah, but after the independence, we put her here. As you can see, we didn't break the statue. They're still, she's still here. Okay, I hear about this like in this country Yes. is 97 or 98% of it Forest? Amazon forest. It's at Is the true? moment. At the moment, it's approximately 93%. Ah, 93. Okay. Yes. But still, this country is number one in the world, like of the. Yes. Most Of forested. how many, yeah, most Yes. forested, yeah, on the Indeed. percent, yeah. Indeed. Yes, that is true. Popatrzcie, to jest najstarsza ulica w całym mieście. This one is Independence Square, yeah? Yes, and we have the flags of the CARICOM and of international organizations with which Suriname works with. And besides that, of the countries that have an embassy in Suriname. Of course, we have the presidential palace over there. President's Palace, yeah, I want to ask about this. Patrzcie, jaki pałac prezydenta. This, before it became the presidential palace, this was the governor's house. And that was the building of the finances. Yeah, it looks very old. Yeah, it's quite old. I'm hoping they'll like renovate it and make it look beautiful. What is your main dishes here? Was it Main like dishes? super local? Local. What I have to try? Well, Because every country when I'm going, I like to try food. Okay. food. Yeah. What I have Okay. to try here? Well, it differs from the ethnic groups, of course, because you have, of course, the noodles, the chow mein. We call them bami, from the Japanese, of course. And then you have nasi, which is like a fried rice. Okay. But besides that, you can also try the roti. Okay. Roti. What is more Indian? Yeah, Indian, on the Indian side. But it's something like mix all culture together, like Mix of culture the main together. dish. It's hard to say because they all have, you know. Everybody likes different food, of course. Yes, of course. Dużo pięknych, takich starych, pokolonialnych budynków jest tutaj. We're gonna cross here. I właśnie mi teraz powiedział ten chłopak, że tutaj właśnie jest taka bogatsza dzielnica. Dużo bogatych ludzi tu mieszka. And back in the days, to measure the status of someone, they'd look at the staircases in front of each house, and the higher the staircase, the higher the status of the person. Can you say something about the square with the palms? Where is the man in palm over there? Oh, that the palm garden. Yeah, palm garden. Can you tell me The palm some garden- story about this place? The palm garden is completely planted with king palm trees. And before it became the place where national events are held or where people would just go to enjoy themselves, it was the garden of the governor himself. And that's why it's behind the governor's house, which is now our presidential palace. And each year, especially during the day of the Amerindians, they hold events based on, like, you know, to just have fun, based on the holiday itself, showing appreciation to the indigenous people. Wow, this cathedral is so beautiful. The cathedral, yes. It's actually the highest. Oh, cars coming here. Don't worry. The highest building. In the region. Oh. And this is like full building from the wood, yeah? Yes, completely wood. The outside alone is painted, and inside is completely wood. It was built in the year in between 1883 and 1887. And of course, before it became a church, it was a theater, Theater. a Jewish theater. Okej, wejdę teraz do środka. Zobaczyć jak wygląda. Wow. Cała z drewna.
No, robi wrażenie, przyznam szczerze. Walking towards the Jewish synagogue and the Muslim Mosk, okej. mosque. Tak, jeszcze zobaczyć, jest synagoga żydowska i od razu meczet. Completely built in 1837, and that was later built in 1933 or 32, yeah, 1932. And they both stand beside each other, quite, let's just say, yeah, it's quite unique. Yeah, it Yeah. is because It's quite unique I in never our see region. before in my life. Oh yeah, it's quite unique in our region, but in the world it's not unique because we also have this, I think someone said in London, and I think in Philadelphia, there's also a situation like this. But the uniqueness about this being here in Suriname is that we all live together, you know, unitedly, and there's no sign of any conflict between the two. So that's all I can say about that. And a lot of people, they just come to see. Some people go in. Yeah, because actually in Suriname you can find the people from every religion. Yeah, exactly. And Because it like makes culture like exactly. very big. And there's Okay. quite little conflict between the people here. I mean, there are some, of course, tiny opinion related issues, but besides that, everyone can just live together. And the parking space of both of them they both use one parking space. Yeah, it's quite beautiful. Okej, wycieczka za nami. Fajnie było. Fajnie. Fajnie rzeczy się dowiedziałem. No, na niektórych rzeczach niestety go przytkało, jak pytałem o pewne tematy. Ale to nie jest no. I tak jestem zadowolony z tego, co opowiedział. Dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że Wam też się to podobało. Wycieczka miała trwać 2 godziny, ale stało się tak w sumie, że zamiast jeszcze iść na markecik na koniec, gdzie pójdę sobie później sam, bo to jest naprzeciwko mojego hotelu, powiedziałem, że spoko, że dla mnie akurat wszystko jest jasne. Idę na kawkę i za godzinę mam do odebrania wizę. Właśnie jechałem pana z ambasady. Nie wiem, czy przerwę teraz mają, czy co, ale mam przyjść o 12:30. To tylko też jest do 1:00 i później koniec. Ale jest gorąco, serio. Jest turbo gorąco. I co jest ciekawe też, człowiek się uczy całe życie. Naprawdę myślałem, że poza Brazylią, gdzie jest portugalski, i poza tutaj Surinamem, gdzie po holendersku mówią, holendersku i po angielsku, no to już żaden kraj nie jest inaczej niż hiszpańskojęzyczny. W Ameryce Południowej oczywiście. Ale jednak jest. Jednak jest jeszcze Gujana, a mówią po angielsku. Aha, i żeby jeszcze tak sprecyzować, chodzi mi o Amerykę Południową, ale tutaj typowo na lądzie. Nie chodzi mi o wyspy, tylko typowo tutaj. Jestem właśnie na targu, gdzie nie mogłem nagrywać niestety. Nie byli chętni. Sprzedają tu właśnie różne też rzeczy do czarnej magii. Nie, żartuję. Do voodoo też, ale voodoo też jest dobre, nie tylko to złe. Tu właśnie można kupić różne rzeczy. No i nie tylko, też różne jakieś olejki na potencję na przykład dla mężczyzn i takie tam. Przyszedłem teraz na miejscówkę, która nazywa się Riverside. Tutaj jest podobno przyjemniej niż w tej części, w której ja mieszkam. No, w sumie dobrze trafiłem, są jakieś magnesiki tutaj. Jakieś różne pamiątki. No i sprawdziłem dane, bo zastanawiałem się właśnie, ile tu mieszka ludzi w całym Surinamie. I co ciekawego, Surinam jest to najmniejszy kraj Ameryki
Południowej pod względem liczby, bo mieszka tu tylko 600 000 ludzi. To jest mega mało. I już też trochę wiem więcej o tych pięknych budynkach. Ta piękna właśnie kolonialna architektura sprawiła, że centrum miasta, te wszystkie piękne budynki, tutaj i tam dalej, znajdują się na światowej liście dziedzictwa UNESCO. W rzece podobno można tutaj zobaczyć delfiny i prawdopodobnie jutro będę w miejscu, znaczy głupio powiedziane, będę w miejscu, jadę w miejsce, gdzie można je niby zobaczyć, no ale tak naprawdę, no wiecie, one się cały czas przemieszczają. No ale jest taki plan. Zobaczyć właśnie różowe delfiny, które w rzece mieszkają. To jest niesamowite. Pierwszy raz widziałem właśnie różowe delfiny w Amazonii, w Amazonce dokładnie. Świetne to było. Chociaż ostatni raz też w Tajlandii widziałem. W ogóle to Surinam jest idealnym miejscem dla miłośników przyrody. No wiadomo, ze względu na to, jaki obszar kraju jest zalesiony dżunglą amazońską. W sumie to pewnie Amazonią gujańską bardziej muszę powiedzieć. Gdzie można spotkać też jaguary, masę pięknych różnych ptaków. No te delfiny, o których wam mówiłem w rzece. No naprawdę wyprawa do dżungli byłaby tutaj ciekawa. Ale ja sobie wyprawę do dżungli zostawiłem właśnie na Gujanę. W Surinamie jutro też mam już fajny plan. Oczywiście jedno z tych plemion, które tutaj żyje, które jest najbardziej znane, czyli Maroni, żywi partyzanci dżungli. No, ale to więcej dowiecie się w kolejnym odcinku. Ale niesamowici ludzie. I właśnie jutro będę miał taką możliwość ich zobaczyć ich wioskę. Tutaj przyszedłem jeszcze do ogrodu palmowego, bo ten ogród palmowy ma ciekawą historię. W XVII wieku gubernator, który tutaj był, kazał posadzić bardzo gęsto palmy ze względu na to, żeby żeby z pałacu prezydenckiego nie było widać jego ogrodu i tego, co tam się znajduje, jego bogactwa. A on trzymał sobie niewolnicę, no i dość pokaźny majątek podobno. Trzeba było to ukryć. I później ten sam człowiek został też zamordowany, rozszarpany na kawałki podobno przez swoich holenderskich żołnierzy, a to wszystko przez to, że ograniczał im jedzenie. Także no, nie był dobry. No ale las palmowy został. Jest pięknym miejscem. Później też był dobrym miejscem do tego, jak niewolnicy ukrywali się właśnie tutaj przed słońcem. Siemanko, witam serdecznie. Jest ze mną Jasim. Say hello. Hello. To jest pan taksówkarz, który dzisiaj będzie mnie woził. Akurat zaczęło lać. Mam nadzieję, że zaraz przejdzie. No, jedziemy do wioski Maronów. Wioski Maronów, tylko właśnie nie wiem, czy teraz tam pojedziemy, bo niestety pierwszy dzień dzisiaj zaczęło padać, jest naprawdę czarno. Także może na początku zrobimy coś innego. Nie wiem co jeszcze. Ziomek mówi, że coś wymyśli. I później tam pojedziemy, jak się poprawi pogoda. Dobra, no i dojechaliśmy do wsi, która nazywa się New Amsterdam, czyli Nowy Amsterdam. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Okay, where we are now? We are now at New Amsterdam, where we were supposed to fight in the past years. We're going to see the fort. Oh, yeah. In the fort, yeah. Where is it? We have to walk. Okay, let's go. No i z tego, co mi wiadomo, ten fort to bardzo strategiczne miejsce było podczas II wojny światowej. O, możecie zobaczyć, jaka armata tam jest. No i także jego położenie tutaj było idealne ze względu na to, że łączyło Paramaribo, wylot stąd do Oceanu Atlantyckiego, czyli
idealne położenie. To jest taka pierwsza miejscówka, którą będziemy po prostu tutaj zwiedzać, bo mieliśmy to po drodze. Powiedział, że musimy to pokazać, no ale stąd już będziemy właśnie jechać do wioski Moronów. To mnie interesuje dzisiaj najbardziej. Kolejne armaty tu stoją. No i to jak wam mówiłem, tu już właśnie jest Ocean Atlantycki, tam się zaczyna. Także zanim jakieś statki tu wpłynęły, to musiały centralnie tu naprzeciwko fortu wpływać. Mieli pełną kontrolę nad tym. No i później dali tam do Paramaribo. Szczerze to spodziewałem się, że to naprawdę będzie jakiś fort tutaj będzie taki stał, a tu bardziej wybrzeże po prostu pełne armat. Bo co kawałek te armaty są. I też było, że w kształcie gwiazdy to jest zrobione. No, poleciałem do góry, no i tak niedużo to ma wspólnego z gwiazdą. Ale okej, niech będzie. Musiałem zobaczyć to miejsce, bo to takie historyczne, ważne tutaj. Jedziemy dalej. Ziomeczek jest w ogóle mocny. On tak siedzi i mówi do mnie: wiesz co, no jak tam pojedziemy do tej wioski, to jak ty z nimi będziesz gadał? Przecież ty ich nie rozumiesz. A ja będę jak ja. Ty będziesz z nimi gadał i mi tłumaczył. A tak myśli. No dobra. W ogóle mi takie dziwne pytania zadaje nieraz, że się zastanawiam właśnie, czy jestem jego pierwszym klientem, którego obwozi, czy co. No może się wstydzi jeszcze. Okay, where we are now? We are now at plantation Marienburg, where the Japanese people were coming in 1890, 9 August 1890. It is the monument of the people. And here they make sugar. That's the fabric of sugar. The sugar, okay. But now still something happened here or nothing? Nothing. It's like just like Yeah. museum, yeah? Yeah, like a museum. Są tutaj też takie znane plantacje kawy i czekolady. Pytałem się, czy tam pojedziemy, ale no niestety mówi, że tam dojazd jest bardzo, bardzo zły. Za długo czasu by nam to zajęło, a dużo lepiej pojechać do wioski. No tutaj przedstawia tą samą scenkę właśnie jak tutaj pracownicy, żołnierze, których zabijali. Wbijamy do dżungli zobaczyć, co tam jest, jak dżungla pochłonęła te fabryki, które tu były. Ziomeczek mi troszkę popowiadał sytuację, jaka jest teraz w kraju. Mówi, że od 2010 do 2020 prezydent ukradł tyle pieniędzy po prostu, ale to ukradł tyle, że kraj runął. Wtedy było tak, że 3 tej pieniądze to był $1. Teraz jest 37. Pomyślcie sobie, 12 razy więcej. I podobno później zmienili na innego prezydenta, miało być lepiej. Wcale nie było. I że podobno jest teraz tak ciężka sytuacja w kraju, że wiele ludzi stąd chce uciekać po prostu. Tu się nie da żyć. Look the machine there. O, patrzcie tam, stare maszyny. Trzeba zobaczyć. No tutaj fajnie widać, jak to wszystko dżungla pochłonęła. Patrzcie, jak na dachach drzewa porosły. Natura jest niesamowita. Pochłonie wszystko. Wow, te maszyny to tu ogromne są. I tylko odgłosy dżungli słychać. Polscy złomiarze by nie odpuścili. Tyle złomu tutaj marnieje. To czytałem właśnie trochę o tej fabryce, że tu na Grozu się stało tak, że ludzie po prostu zrezygnowali całkowicie, opuścili to i tak jak opuścili, tak zostało już. Później tylko dżungla pochłonęła wszystko. Dobra, czas stąd spadać, bo ziomaczek mówi, że tu trzeba uważać na komary mocno, bo mają tu jakąś chorobę, co nie jest ani jak malaria, ani jak jakaś denga, ale też gorączka, swędzenie, ból wszystkiego. Mówi, że bardzo, bardzo ciężko się to przechodzi. Wjeżdżamy teraz na most, który jeszcze zbudowali Holendrzy, zaprojektowali 50 metrów wysokości, w 2000 roku go oddali. Specjalnie jest taki duży, żeby te wielkie statki mogły tu przepływać rzeką.
Właśnie mieliśmy stację benzynową i powiem wam, że oni tutaj mają też nieciekawą sytuację. Nie tylko, że mają swoją ropę, wydobywają, to na stacji na przykład kosztuje prawie $1,5. Przyjechaliśmy tutaj do tej wioski, trochę inaczej sobie to wyobrażałem, to wygląda jak normalna wieś, a nie, że już plemię w dżungli, no ale wiadomo, no się wszystko rozwija. Właśnie czekamy na bossa. Ja jest w ogóle lasem. Ja myślałem, że to jest ustawione, żeby przyjedziemy tutaj i będzie jakiś łącznik, a tu mówi, ja tu 12 lat nie byłem, nikogo nie znam. Przyjedziemy, będzie trzeba zapytać szefa wioski, czy możemy w ogóle nagrywać, zobaczyć. I wtedy się okaże. No i wtedy do mnie właśnie, ty jak ty będziesz z nimi gadał? Ja mówię, jak ja? Ty będziesz gadał, nie ja. No także jedziemy teraz do jakiegoś szefa i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to w ogóle nie jest... Inaczej sobie to wyobrażałem. No, ziomek poszedł gadać, ale nie, no on mi rozwalił. On w ogóle nic nie miał ogarnięte. My tu przyjechaliśmy w ciemno, totalnie. Ja teraz poszedłem się pytać o prośbę, czy mogę w ogóle coś nagrać. No i dobra, tak wyglądają te domki typowo, i które były budowane wcześniej też w dżungli. No teraz tutaj w dżungli dookoła nie ma za bardzo, tam dalej oczywiście jest. Musieliśmy na początku przyjść do szefa, który jest tutaj takim zarządcą całej tej wsi i zapłacić 10 euro do niego, że miał tutaj pewnie na coś i teraz możemy sobie pozwiedzać. Yeah, here is where we come together. Like, you know, the village is big, you know, and when we have something to say to the people, Yeah, some the important captain, thing. Yeah. the important thing, he delivered the message to the Bashar, and the Bashar call upon the people, and the people come together in this location. And the captain is a woman, yeah, because this is very important. Yeah. You have to explain to them my. She's a woman. fun, And yeah. we have 6 captains. Oh, 6 captains in this village, Six yeah? in totally, and we have 1 woman and 5 men. Okay. Yeah, Which language is speaking here? we speak Saramacans. Saramakan, yeah? Yeah. And this is the language like the very like old language, like the people Old language. mix it like Yeah. English, Spanish, Portuguese, All right. Holland, Yeah. Dutch, yeah? Yeah, Okay. and this language came from Africa. We came with our language from Africa. We have Okans, we have Saramacans, we have Quinti, we have Matawai, we have Kotika. Yeah, 6. How many 6. people living in this village? I'm gonna show you just now. We have 13 tribes. 13 tribes. Yeah, 13 of Tribes, okay. yeah, 13 or 14 tribes we have. But 30 or 13? 13. 13, okay, okay. What about the kids? They have some school here Yeah, we have school in front. on the front. Yeah. Okay. And how the life look how they look the life here? There's like here from where you have in the this- food in- and everything. Yeah, that's the part that I coming. In this village, we plant, we do fish, so we survive here. Okay. And we also have work from the government, local people from the village self, doing work to clean the village, make sure that everything is fine in the morning. And here is where, Oh, okay. here is our you know, you have church and you have your religion. Here is our religion. Okay, that's Where- you have where a we different religion in this Yeah, tribe, yeah? yeah. This is where we do our religion. When somebody is sick, a woman cannot get a child, Yeah, be pregnant, the yeah. pregnancy, you know. Is that we come here, and here we have our And the prayer- praying here, yeah? Yeah. Mhm. What is the name of this religion? have some- Our religion is from the Saramacans. Okay. Yeah, the Saramacans religion. Yeah. This is location that you see. Here is where we have somebody when somebody dies. Okay. You know. Here is when we hold our ceremony, that ceremony. You know.
last ceremony to bury the people. It is our monument. And here you have all the tribes. Ah, all tribes? Yeah. Okay, all the name of the tribe. All the okay. name of the tribe that live in the village. Here. And all tribes have a different language? My great grandmother is this. Okay. MMA, Sophia, Landwet. And every tribe have a different language or speaking the same language? The same language. Tutaj teraz wam powiedział, że jesteśmy w samym centrum. Tu pani, która siedzi właśnie, nie będę pokazywał na nią za bardzo, to ona jest tutaj szefem. No i tak, no to jest jej dom, tu kapliczka. Samo centrum tej wsi właśnie się tutaj znajduje. Oh, this is like typical house? The like? old house, one Old of house, the yeah? old house. 18 something. Wow, okay. That's very old. Yeah, man. How old is this village? Because if this house was from 18 something, Yeah. and this was the first one, exactly, or? Yeah, 1863. Wow. Okay, but before here was like the 850. Okay, but before in this place was like the jungle, like the jungle. jungle. Okay. Yeah, it was a jungle. The village was only here. Okay. Okay. The whole village that you see go back so. All the people live in this. Everybody's just living here. Okay. Yeah. They cut, make house. You cut, you Yeah, make the house bigger, bigger, bigger all the time. Bigger. People like the football here. Yeah. My friend, I'm from Poland. Do you know some famous Polish? Yeah, Polish. There's Lewandowski. Lewandowski. Everybody in the world Yeah. know this guy. He's a good player. He plays good. Yes. He's a good player. Maybe can you say me something like very quick about the history, the tribe, how they started? Actually, Alright. I know how they started, but maybe you can tell something more. Before my great grandfather came here, there was already people in this village. They plant cacao. Cacao, okay. Cacao they plant from Mao, Boston, Eenheid, Santigro, Brooklyn, Pikimaisi, Harlem, all the village they plant cacao. We were not here. We came here to work. Okay. My great grandfather came here to work. Yeah. And when he came here to work, and he saw my grandmother. My grandmother was in the other village. He saw my grandmother, so they connect and they make children. Yeah. They have my mother have me. Yeah, because I hear about this, the tribe, like when they started, like they fighting with the Dutch, yeah? Yeah. With the army. We and have the people. We had a fight, and that fight started in the city, in town. They came. They take the people like slavery, and they bring them in town. And people just living to the Live in jungle. Yeah. And the people escape. The people like escape like on the boat or On the boat. on the boat. Okay, On the boat. on the boat. On the boat. And they start to make the tribe in the jungle, Yeah. and after fighting with them. When we came in the jungle, I heard when we came in the jungle, where we reached the jungle, we don't know nothing about the jungle. Yeah. The Indians, they take us. Say, hey, you guys come here. Stay here. You stay here. You stay here. So you got to hunt so, you you feed your child so, everything the Indian taught us. Okay. Yeah, and I hear after a Yeah. couple years, this tribe was like the perfect to living in the jungle. Like they just the best for survival. After the emancipation, we free. Then you see the people we came from the jungle, come to town. Go back. Yeah. So. Yes, the that's very history. interesting. Chłopaki niosą drabinę. No i dobra, wracamy z powrotem, mamy kawał drogi. Ale to było naprawdę bardzo fajne i interesujące spotkanie.
Nawet mój przewodnik, że mówi, że się dowiedział ciekawych rzeczy. On nie miał pojęcia, że oni tu mają swoją religię, że był przekonany, że są chrześcijanami też, a tu jednak nie. I w ogóle zobaczcie te stare domki, wiadomo, dużo jest teraz nowych, no bo ludzie się rozwijają, no niemożliwe, żeby od 1850 roku cały czas mieszkali w tych samych domkach i tak dalej. No fajnie, że ten pan tego powiedział, fajnie, że nas przedstawił właśnie tej szefowej. Co jest ciekawe też tutaj, to wam też muszę powiedzieć, że tutaj, w tych miejscach, władze mają kobiety. On mówił, że ona jest głównym komendantem tego. Faceci też inni są do pomocy, ale ona jest głównym szefem i to od niej musiałem dostać zezwolenie na to, żebym w ogóle mógł tutaj nagrywać. Jeszcze jedną ciekawą rzecz wam powiem. Właśnie to plemię, to są tacy żywi partyzanci dżungli, tak są nazywani. Oni po tym jak uciekli, przystosowali się idealnie po prostu do życia w dżungli i byli tak dobrzy w tym, że jak holenderskie wojsko próbowało ich atakować, próbowało z nimi walczyć, to byli tak nieskuteczni w tej walce, że podpisali z nimi traktat pokojowy, żeby po prostu nie walczyć ze sobą, że dadzą im spokój, ale żeby wierzyć, żeby nie zabijali też jedni drugich. Za godzinę mam wsiadać na łódź. To jest taka ulewa. Mam nadzieję, że się zmieni jeszcze. Czeka ciekawa świątynia hinduska. O, gdzie ta łódka odpływa? Mam nadzieję, że to nie moja. Bo przecież dopiero za 10 minut mieliśmy odpływać. Kurde, i tu nikogo nie ma. Są łódki, ale nikogo nie ma. Mam nadzieję, że to nie uciekła mi moja łódka. No i dobra, ekipa się zebrała. Właśnie będziemy wsiadać na łódkę. Delfiny najpierw będą. Choć akurat w miejscu, gdzie dwie rzeki się spotykają, podobno ich jest tam dość sporo. Zobaczymy teraz na miejscu, no i później jeszcze mamy plantację. Jest to wycieczka zorganizowana, także jest nas chyba 8 osób? Chyba tak. No i są delfiny. O, tam kolejny. Dużo, z 5 już było. O, tam skoczył. Kurczę. Ciekawe, czy się uda gdzieś bardzo blisko złapać. O! Ale skoczył. Ale ich tu jest dużo. Wszędzie co jakiś czas się wyjawiają. Tutaj, tutaj, tutaj. Wszędzie są. He just gave us his eyes. You see Blisko that? podpłynął. He just gave us his eyes. He looked at us. Tell me just something interesting. Why these dolphins are pink? Okay, so there are a lot of theories of how these dolphins are pink. Some scientists say that they have a lot of blood vessels on the ventral side of their body, and all of them together they may give the impression that they have a pink belly. Others say that it's just an evolutionary adaptation. They sometimes call it counter shading. You see the dorsal side is a different color of the ventral side. So to stay clear of dangers like sharks and that kind of stuff, they might have adapted to get those colors. And you say something before about the shark. When they attack it, they just fighting together like. Okay, so in this river situation, there aren't big sharks like the great white and that kind of stuff. We have very small sharks that come in occasionally. But in marine environments, there are much bigger threats, like these bigger sharks. So how these are group animals, they sometimes, if they're threatened by another species, they might group up on that individual within that species, and then get rid of that threat. So some have been shown to rapidly swim into, for instance, sharks, and those sharks will then die of internal bleeding. Okay, and you say something. These dolphins here in this river are different than in Amazon? Yes. Because I see in Amazon when I was in Peru, I see the pink dolphin. They're completely pink. They're entirely Yeah, pink. that was completely pink. Yeah. Those are the Amazon dolphins. These are the Ghana dolphins. The Sotalia guianensis is what these are called. You'll find these in parts of French Guiana, Surinam, and Ghana as well, like the three Guianas. I think these have evolved towards the river to, be safer here compared to marine dolphins. These have much lesser threats. Dobra, parę ciekawych rzeczy, których dowiedziałem się o delfinach jeszcze.
Ogólnie tutaj populacja w tej rzece to jest około 120 delfinów. Oni je mają policzone i powiedział nam, jak je liczą. Po prostu każdy delfin ma inną płetwę. Tą dużą na górze. Każdy po prostu ma inną i tak je rozpoznają i tak policzyli, że jest ich około 120. Powiedział też ciekawą rzecz. Kiedyś jak byłem w Australii, to tam czytałem o gangach delfinów, jak po prostu gwał są inne delfiny. I to prawda. To jest prawda. On powiedział, że tak, że delfin musi mieć seks codziennie. A na przykład jak się urodzi mały delfinek, to później ta żeńska forma delfina, samica, tak chyba, po prostu nie może tego robić przez długi czas. I grupy delfinów na przykład zaczynają albo gwałcić, albo zabijają małe, żeby ona mogła znowu to robić, albo zostają między sobą to robią. Faceci. Takie życie delfinów. Musiałem wam o tym powiedzieć. No i teraz kolejny etap. Stara plantacja. Tutaj w ogóle w Surinamie było bardzo dużo różnych plantacji. Pokazywał nam przed chwilą mapkę. No to ten kraj żył praktycznie bez plantacji kiedyś. Same plantacje tu były. Od trzciny cukrowej po kakao, kawę. Koniec odcinka, dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Nie wszystko wyszło tak, jak zamierzałem. No, niektóre rzeczy były trochę inne niż sobie wyobrażałem, ale koniec końcem myślę, że to był ciekawy dzień. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Naprawdę bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. I zapraszam Was do kolejnego kraju. Jutro lecę do Gujany. Pozdrawiam serdecznie. Na razie pamiętajcie o zostawieniu łapki i komentarza. Pozdro.